Cześć, witam Was na kanale Rootblog w recenzji Dreamy R20 Aqua. Jest to odmiana bardzo udanej R20, która głównie różni się tym, że ma dodatkową końcówkę do mopowania. Szybko omówimy sobie zestaw, bo jak zawsze przy R20 jest tutaj dużo tych końcówek. Minimalne zmiany w stosunku do R20 Aqua. Oczywiście najważniejsza, czyli końcówka do mopowania. Te pady obracają się 120 razy na minutę. Czyli w momencie, kiedy podłączacie ją pod odkurzacz, to oczywiście raz, że pady się obracają, a dwa, że tutaj macie szczelinę, gdzie zostaje wciągnięty cały brud. Czyli w momencie, kiedy robicie ruch podczas odkurzania, to najpierw wszystko jest wciągane, a później podłoga jest myta. Pady są wymienne, one są na rzepy. Dostajecie dodatkowy komplet w zestawie, więc tak naprawdę zawsze te jedne mogą być w praniu, a drugie w użyciu, tak żeby cały czas zachować czystość. Jeśli chodzi natomiast o wymianę tych padów, to ona jest banalnie prosta. Odklejamy po prostu, odpinamy na rzep, pyk. Ważne, żeby tutaj trafić w to kółeczko, i tak naprawdę szczotka jest gotowa. Jeśli natomiast chodzi o dolewanie wody, mamy specjalny pojemniczek, który odmierza nam raz, że ilość wody, a dwa, że pozwala ją wygodnie dozować. Dreamy nie zaleca nalewania wody pod kranem, żeby po prostu nie zalać elektroniki, która jest w szczotce. Tutaj mamy specjalną zaślepkę, gdzie wlewamy wodę, natomiast co ciekawe, jeśli chodzi o ilość wody, która ma być dozowana na pady, to zmieniamy ją manualnie za pomocą przycisku. Możemy wybrać tryb 0, czyli wtedy w ogóle nie ma wody, jedną kropelkę albo dwie kropelki w zależności od intensywności Waszych zabrudzeń. Idąc dalej, oczywiście jednostka centralna, dokładnie taka sama jak w R20, czyli znany spust, który włącza i wyłącza odkurzacz. Mamy wyświetlacz, mamy przełącznik trybów, a także tryb blokady, żeby odkurzacz pracował ciągle, a my nie musimy wtedy trzymać cały czas tego spustu. Jeśli chodzi o parametry, 190 R, 27 tysięcy paskali, więc jest to jeden z mocniejszych odkurzaczy na rynku i generalnie R20 Aqua to jest sprzęt dla osób, które jednak częściej odkurzają, a rzadziej mopują. Jest oczywiście cała seria Wet and Dry od Dreamy, tam bardziej jesteśmy nastawieni na mopowanie, tylko za pomocą wałka w szczotce. Tutaj jesteśmy bardziej nastawieni na odkurzanie, i od razu odpowiadając na pytanie, tak, ten sprzęt pasuje także do innych odkurzaczy Dreamy. Jakby średnica, sposób montażu, to wszystko działa tak samo, więc jesteście w stanie, tak naprawdę dokupić sobie tylko tą końcówkę, aby mopować nawet swoim odkurzaczem. Więc dla osób, które posiadają R20, to tak, możecie dokupić samą końcówkę. Idąc dalej, mamy oczywiście szczotkę główną, która ma dwa koła, która ma włosie, i słynne podświetlenie. To jest dokładnie tak samo jak praktycznie w każdym innym odkurzaczu Dreamy, także tu jest wszystko bardzo dobrze znane. Mamy także szczotkę z wałkiem miękkim i ona także ma podświetlenie z boku. To podświetlenie pomaga Wam zobaczyć, jak bardzo jeszcze macie brudno w domu. Mamy oczywiście szczotkę szczelinową, mamy szczotkę uniwersalną, one mają wysuwane włosie, więc to jest super, dlatego że możecie tym posprzątać zarówno blat, klawiaturę komputera, jak i po prostu odkurzyć na przykład szczelinę w samochodzie. Jest szczotka mała, ona służy głównie do sprzątania kanap, i słynne kolanko, które umożliwia nam jakby zejście z odkurzaczem do samej podłogi bez konieczności schylania się i bólu pleców. I kolejna nowość, która jest w R20 Aqua, której nie było w R20. Nie mamy uchwytu ściennego, tylko mamy klasyczną stację dokującą. To jest ze względu na to, że odkurzacz ma jednak większą masę, i tym samym, jak chcielibyście go zostawić z tą szczotką na tej stacji dokującej, to po prostu ona wytrzyma i nie musicie się wtedy wiercać mocno w ścianę. To jest stacja wolno stojąca, możecie ją dowolnie przestawiać. Macie od razu 3 miejsca, gdzie możecie umieścić najczęściej użytkowane szczotki, i to postawić sobie w wygodnym dla Was miejscu, zawsze będzie pod ręką. I oczywiście rura, tutaj zaskoczeń nie ma, czarna, matowa, bardzo ładna. Dla formalności oczywiście zapraszam Was teraz na test sprzątania na dywanie, bo jakby R20 bardzo dobrze znam, doskonale wiem, że ten odkurzacz sobie poradzi, bo już testowałem go niejednokrotnie, natomiast później skupimy się głównie na sprzątaniu kafli tą nową końcówką. Standardowy test na dywanie, oczywiście specjalnie w tej chwili robimy to większym zabrudzeniem, żeby pokazać Wam, jak dobrą siłę ssącą ma Dreamy w praktyce. Sprzątać będziemy w trybie automatycznym, oczywiście szczotka przystosowana do dywanów. To co? Lecimy.
No i jak widzicie, nawet większe zabrudzenie dla Dreamy to nie jest wyzwanie. No i wszystkie brudy trafiają do zbiorniczka o pojemności 600 ml. W łatwy sposób możemy go opróżnić, a jeśli chodzi o baterię, ma ona 2900 mAh, jest w pełni wymienna i pozwala sprzątać około 90 minut w trybie automatycznym. Teraz symulacja powierzchni płaskich, czyli kafle, panele. No i teraz sobie zmienimy szczotkę na tą przystosowaną właśnie do takich powierzchni. Znowu tryb auto, no i sprzątamy. Oczywiście to była formalność, natomiast to jest też fajne, to na wyświetlaczu dostajecie od razu informację, jak duży stopień zabrudzenia jest na waszej sprzątanej powierzchni. Jeśli jest zielono, znaczy, że dobrze. W momencie większego zabrudzenia kolor zmienia się na pomarańczowy, a obroty silnika wzrastają. Podsumowując, generalnie zaskoczeń nie ma. Mamy tutaj tak naprawdę starą, dobrą R20, która na dywanach, na kaflach i tak dalej radzi sobie świetnie. Więc w podsumowaniu skupię się bardziej na tej końcówce. I teraz tak, dla kogo jest R20 Aqua? To jest odkurzacz dla osób, które jednak więcej odkurzają, bo mają kanapy, bo mają dywany i tak dalej, a podłogę okazjonalnie myją na przykład raz w tygodniu, albo nie mają zbyt wiele właśnie paneli, kafli, czy myją podłogę tylko w łazience. Muszę przyznać, że mopowanie tą końcówką jest troszeczkę inne i to nie jest taki klasyczny mop, który znamy z odkurzaczy Wet n Dry od Dreamy, czy nawet taki klasyczny mop, który znamy na zasadzie kij i wiadro. To przypomina trochę działanie takiego robota sprzątającego z mopem, czyli mamy dwa pady, które się obracają, no i na które dozowana jest woda. Tylko że w przypadku robota sprzątającego jeszcze one są co jakiś czas myte, natomiast tutaj nie mamy tak naprawdę żadnego narzędzia, które może te pady wyczyścić. I jeszcze sposób zwilżania tego mopa. Macie tak naprawdę dwie opcje regulacji, natomiast zawsze ja sprzątałem na tych dwóch kropelkach, ponieważ tej wody i tak jest dozowane na tyle mało, że te pady są lekko wilgotne, a nie mokre. Więc ten mop jest dobry, jeśli chcecie po prostu zachować czystość w mieszkaniu i mówimy tutaj o takim bieżącym brudzie, czyli błoto z butów, jakiś po prostu bieżący kurz, czy najzwyczajniej w świecie brudna podłoga, taka wiecie, od normalnego użytkowania. Natomiast robiliśmy test, wylaliśmy sok, no i tutaj już ten mop bardziej to rozmazywał, trzeba było bardzo dużo czasu włożyć w to, żeby tą podłogę do końca doczyścić, a niekoniecznie takiego efektu oczekiwaliśmy. Więc Dreamy R20 Aqua jak najbardziej tak, jeśli chodzi o kompleksowy odkurzacz i dla osób, które po prostu mopują okazyjnie i jest to raczej takie sprzątanie bieżące, a nie walka z ciągle lejącym się keczupem czy brudami wielkimi na podłodze. Natomiast jeśli chcesz kupić takiego mopa z prawdziwego zdarzenia, który cię wręczy i naprawdę umyje tą podłogę tak bardzo dokładnie, no to bardziej skup się na odkurzaczach Wet n Dry, czyli tutaj mówię o H12 Dualu czy H14 Dualu od Dreamy, gdzie tak naprawdę kupujesz mopa, a odkurzacz masz jako dodatek poprzez po prostu możliwość transformacji tego produktu w odkurzacz. Tutaj natomiast kupujesz bardzo dobry odkurzacz, świetną moc sącą, a mop jest po prostu dodatkiem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Dajcie mi znać, co sądzicie o Dreamy R20 Aqua. Jeśli oczywiście macie do nas jakieś pytania, no to sekcja komentarzy jest dla was, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblog. Czołem!